Dzień dobry. W kwietniu zeszłego roku LOT postanowił zabrać kilku twórców polskiego YouTube'a, w tym również i mnie, do Los Angeles. I w tym Los Angeles mieliśmy, poza różnymi innymi zapewnionymi atrakcjami, jeden dzień wolny i tego wolnego dnia postanowiłem zaszaleć. To znaczy zrezygnowałem z wyjścia do parku rozrywki studia Universal i wybrałem się z kamerą na Rancho La Brea, w miejsce, gdzie zlokalizowane są tak zwane asfaltowe jeziora. I wiem, że dla wielu osób może to brzmieć jak bardzo zły dobór rozrywek, ale wcale tak nie było, bo widzicie, takie miejsca, takie asfaltowe jeziora, jak właśnie w La Brea, stanowią wręcz doskonałe źródło bardzo dobrze zachowanych kości zwierząt, które żyły na tym terenie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat. Mamuty, wilkory, takie wilkory jak w Grze o Tron, a w zasadzie bardzo podobne. Ogromne naziemne leniwce, lwy amerykańskie, lwy amerykańskie, można powiedzieć, do wyboru, do koloru. Dzięki takim miejscom możemy badać gatunki wymarłe, na przykład takie, które nie przetrwały czegoś, co jest nazywane dzisiaj wyginięciem megafauny Pleistocenu. Bo bądźmy szczerzy, nas nie dziwi ta koncepcja, że na Ziemi mogły istnieć jakieś gatunki, które już na Ziemi nie występują. Jesteśmy z tym zaznajomieni, możemy powiedzieć, nawet od dzieciństwa, ale nie zawsze tak było. Nie zawsze to było coś nawet nie tyle akceptowanego, co w ogóle rozważanego. Bardzo dużo czasu naukowcom zajęło wydedukowanie i zaakceptowanie tego, że po Ziemi mogły kiedyś chodzić gatunki zwierząt, które już po Ziemi nie chodzą. I ważnym elementem tego oswajania się z wymieraniem gatunków było stworzenie, które właśnie bardzo dobrze zostało zachowane w asfaltowych jeziorach Rancha La Brea. Mowa nie tylko o mamucie, chodzi o stworzenie, które początkowo nazywano Incognitum. Dziś znamy je jako mastodonta amerykańskiego. Na początek chciałbym, żebyście wyobrazili sobie alternatywny świat. Świat, który jest dużo mniej różnorodny niż ten, który w rzeczywistości nas otacza. Mamy w nim 3 gatunki koralowców, które budują rafy koralowe, 3 gatunki mięczaków żyjących w słodkich wodach, 3 gatunki rekinów, 4 gatunki ssaków, 5 gatunków gadów i 6 gatunków ptaków. No, zgodzicie się chyba, nie jest to złożony świat. Ale dzięki temu uproszczeniu możemy lepiej śledzić zmiany, które w tym świecie zachodzą. A są to zmiany niezbyt optymistyczne. Jeżeli nic się nie zmieni, to w ciągu najbliższych dziesięcioleci liczba gatunków w każdej z tych grup, o których mówiłem, zmniejszy się o 1. 1/3 gatunków mięczaków, 1/3 gatunków rekinów, 1/3 gatunków koralowców jest na drodze do wyginięcia, 1/4 gatunków ssaków jest na drodze do wyginięcia, 1/5 gatunków gadów jest na drodze do wyginięcia i 1/6 gatunków ptaków jest na drodze do wyginięcia. Nie jest to, co prawda, sytuacja unikatowa w skali świata. To jest sytuacja normalna w skali świata. Jeżeli weźmiemy 1000 gatunków zupełnie losowo wybranych spośród wszystkich, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi, to najprawdopodobniej około 999 z nich już na Ziemi nie żyje. Ponad 99% gatunków, które istniały w historii życia na Ziemi, wyginęło i to nie jest żadne przejęzyczenie się. Natomiast ważne jest tutaj tempo tego wymierania. Na podstawie śladów kopalnych można wyznaczyć coś takiego jak tempo wymierania w tle. I mamy je bardzo dobrze oszacowane, jeżeli chodzi o ssaki. Wynosi ono około 1/4 gatunku na 1 000 000 rocznie. Oznacza to, biorąc pod uwagę, jak dużo jest gatunków ssaków na Ziemi, że jeden gatunek powinien znikać z naszej planety średnio co 700 lat. I to jest taki szum tła. Przypomnijmy, to jest wymieranie tle. Ale zdarza się, że tempo wymierania gwałtownie rośnie. Na krótkich okresach, w krótkich okresach i wtedy mówimy o tak zwanych masowych wymieraniach. Do tej pory takich przypadków było 5, choć niektórzy dopisują do tej listy tak zwaną katastrofę tlenową, która około 2 miliardy lat temu najprawdopodobniej zgładziła większość gatunków beztlenowych bakterii na młodej Ziemi. No i postuluje się również, że doszło do tak zwanego wymierania ediakarskiego, które miało miejsce około 540 milionów lat temu. Ale trzymając się potwierdzonej liczby, było ich 5. Ostatnie wielkie wymieranie przyniosło koniec dinozaurom, a w zasadzie dinozaurom nie ptasim, bo z technicznego punktu widzenia, z naukowego punktu widzenia, każdy żyjący współcześnie ptak jest dinozaurem i możliwe, że nawet teraz, kiedy słuchacie tych słów, dinozaury zaglądają Wam na przykład przez okno. Nie chcę Was straszyć,
a przynajmniej nie dinozaurami. Chodzi o to, że generalnie towarzyszy nam taki szum. Gatunki cały czas wymierają, ale z tego szumu tła czasami w okresach wielkiego wymierania tempo tego wymierania gwałtownie i wielokrotnie rośnie. Mamy wyraźny, krótkotrwający dźwięk, który odcina się od tego szumu. Problem polega na tym, że obecnie jesteśmy właśnie w takim okresie. Najprawdopodobniej, bo według szacunków współcześnie tempo wymierania jest o 45 000 razy większe niż wymieranie w tle. Ale w sumie to nie o tym chciałem dzisiaj opowiedzieć. Chciałem opowiedzieć o tym, co działo się w nauce w XVIII i na początku XIX wieku. Bowiem wtedy, za sprawą takich badaczy jak chociażby Karol Linneusz, dążono do światowego ujednolicenia nauki. Co zrobił Linneusz? Ano zaproponował na przykład dwuczłonowy system nazewnictwa zwierząt i roślin. I teraz, kiedy coś się opisywało łacińską nazwą, naukowiec z każdego kraju mógł ustalić, o jakie stworzenie rzeczywiście autorowi chodziło. Bezsprzecznie i jednoznacznie. I tak w 1770 roku wychodzi kolejne wydanie Linneuszowego dzieła pod wdzięcznym tytułem Systema Naturae, w którym wymienia on 6000 gatunków żywych organizmów i potrzebuje na to aż 3 tomów. W ogóle marzeniem Linneusza było opisanie wszystkich żywych organizmów. Wszystkich żywych organizmów. Podkreślam jeszcze raz. Żywych. W tamtym czasie, jak już mówiłem, naukowcom nawet nie przychodziło do głowy, że mogły być na Ziemi gatunki, które istniały, a już nie istnieją, które żyły, a już nie żyją i pozostały po nich na przykład tylko skamieniałe kości. To znaczy, jeżeli dopuszczano wtedy takie myśli, to mogło chodzić na przykład o Dronta Dodo, którego jeszcze w XVII wieku na Mauritiusie wytępili ludzie, albo o całkowicie wybite w 1741 roku, w zaledwie 21 lat od odkrycia syreny morskiej Stellera. Wymieranie bez naszego ludzkiego udziału nie było czymś, co przychodziło tuzom ówczesnej nauki do głowy. Dlatego możemy sobie tylko wyobrażać, jakie było ich zdziwienie, jakie było ich zakłopotanie, kiedy musieli wyjaśnić, skąd na Syberii wzięły się kości bardzo podobne do kości słonia. Dziś wiemy, że pochodzą one od mamuta włochatego, kuzyna zresztą słonia, który na tamtym terenie występował jeszcze dosyć niedawno, biorąc pod uwagę historię geologiczną, ale w latach 20. i 30. XVIII wieku uznano, że jest to raczej słoń. Jego występowanie na tak niesłoniowym obszarze próbowano tłumaczyć faktem, że kości słonia zaniósł tam biblijny potop. Niektórzy trzymali się wyjaśnienia, które podawały lokalne ludy, że mamut ciągle żyje i drąży tunele pod ziemią, a umiera, ilekroć zostanie przypadkowo albo odkopany, albo sam się na powierzchnię wykopie. Na szczęście dla prawdy naukowej taki potopowy pogląd nie był w stanie wytrzymać próby czasu, a w zasadzie nie był w stanie skonfrontować się z tym, że odnajdowano coraz więcej bardzo takich niewygodnych znalezisk. I tak w 1705 roku z Nowego Jorku do Londynu trafił ząb ważący ponad 2 kg i przypominający wielokrotnie przerośniętego ludzkiego trzonowca. Opisano go nawet jako ząb giganta. Dziś wiemy, że było to najprawdopodobniej pierwsze znalezisko, które było częścią mastodonta amerykańskiego. W 1739 roku kontyngent żołnierzy francuskich podróżował wzdłuż rzeki Ohio. Był to jeden z elementów kampanii wojennej, ale jednocześnie na jednym z bagien z pomocą Indian udało się żołnierzom znaleźć prawie metrową kość udową, kieł, który przypominał kieł słonia i ząb, trzonowy ząb, którego korzeń był długości ludzkiej dłoni, a który, jak się okazało, stał się kością niezgody, że to tak przewrotnie ujmę. Chodzi o to, że kiedy w latach 50. i 60. XVIII wieku dokonywano naukowych opisów tych znalezisk, niemal jednogłośnie uznawano, że kieł i kość udowa należą do słonia albo mamuta, którego ciągle uważano praktycznie za słonia, tylko takiego z Syberii, natomiast ząb nie mógł należeć do żadnego z nich. Widzicie, wyłączając kły, zęby mamutów i słoni przypominają tarkę. Są przystosowane do rozcierania pokarmu. Zęby nowego zwierzęcia, z doliny rzeki Ohio, nazwanego przez niektórych incognitum od łacińskiego określenia nieznanego, miały guzki i wyglądały jak przerośnięte ludzkie trzonowce. Zresztą, kiedy się porówna profile czaszki mastodonta i mamuta, widać te różnice. Te guzkowate zęby nadają mastodontowi takiego memicznego uśmiechu.
Początkowo znaleziono bardzo wygodne wytłumaczenie. Otóż te zęby zwyczajnie nie pochodziły od tego samego gatunku. Nie badano szkieletu jednego gatunku, ale szkielety dwóch różnych gatunków. Najprawdopodobniej słonia i hipopotama. Jeden z francuskich badaczy, Georges-Louis Leclerc, posunął się jeszcze o krok dalej. Powiedział, że tak naprawdę chodzi o 3 gatunki. O szkielet słonia, o szkielet hipopotama i trzecie, nieznane jeszcze zwierzę. Dużo bliżej prawdy był na przykład William Hunter, lekarz królowej Wiktorii, który założył, że cały czas, że wszystkie te elementy i ząb, i kieł, i kość udowa pochodzą od tylko i wyłącznie jednego gatunku, ale on również nawet nie dopuszczał do myśli, że ten gatunek może być gatunkiem wymarłym. Thomas Jefferson, kiedy pod koniec XVIII wieku pisał o inkognitum, które niedługo miało stać się mastodontem, był przekonany, że owo stworzenie musi gdzieś żyć na nieodkrytych jeszcze terenach Ameryki Północnej i jako prezydent finansował wyprawy, które miały na celu owo inkognitum wreszcie namierzyć. Wszystko zaczęło się zmieniać w 1795 roku. Wtedy poglądy o życiu i wymieraniu gatunków zrewolucjonizował dopiero co przybyły do Paryża badacz Jean-Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, przez przyjaciół z jakiegoś powodu nazywany Georges. Pewna moja koleżanka zwykła mówić o osobach takich jak Cuvier, że są bohaterami książki, która sama się pisze. Jeden z przyrodników, jego kolegów po fachu, zanotował po pewnym czasie, że Cuvier rozpanoszył się w Paryżu jak grzyb. O jego specyficznym usposobieniu na przykład niech świadczy fakt, że kiedy poproszono go o napisanie mowy pogrzebowej, to nie omieszkał objechać w niej od góry do dołu poglądów naukowych niedawno zmarłego kolegi. Nie przeszkodziło mu w tym nawet to, że ów kolega był jedną z osób, które pomogły mu zdobyć pracę w Paryżu w tym pamiętnym 1795 roku. Wszystko to dlatego, że ich poglądy naukowe bardzo się różniły, choć nie do końca możemy być tego pewni, gdyż część osób postuluje, że publiczne opinie Cuviera były bardzo mocno podyktowane tym, skąd wiał polityczny wiatr. Był więc może nie najmilszą osobą, natomiast przyrodnikiem był bez dwóch zdań wybitnym. Zrewolucjonizował myślenie naukowe. Możemy śmiało powiedzieć, że zrewolucjonizował naukę. Już w rok po przybyciu do Paryża postanowił podjąć się omówienia tego zagadkowego zęba z doliny rzeki Ohio, a wyszedł od słoni. Porównał czaszki słonia indyjskiego i słonia afrykańskiego i na tej podstawie wskazał cechy, takie jak chociażby kształt rowków na zębach, na podstawie których można rozróżnić bezbłędnie oba te gatunki. I to jest właśnie ta anatomia porównawcza. Stosując jej metody, już tylko na podstawie samego kształtu szczęki stwierdził, że mamut nie może być ani słoniem indyjskim, ani słoniem afrykańskim, że to osobny gatunek. Gatunek, który jednak co prawda bardzo przypomina słonie, ale przypomina te słonie mniej niż inkognitum, czy dzisiaj powiedzielibyśmy mastodont amerykański. To było bardzo niezwykłe stwierdzenie, ale co najważniejsze, było to stwierdzenie poprawne. Współcześnie bowiem udało się odzyskać DNA mamuta z kilku okazów bardzo dobrze zachowanych w zmarzlinach Syberii i wiemy, że były one bliżej spokrewnione ze słoniami indyjskimi niż afrykańskimi. Ostatni wspólny przodek obu gatunków żył około 6 milionów lat temu. Paradoksalnie, mamut był bliższym kuzynem dla słonia indyjskiego niż żyjący dziś słoń afrykański. A mastodont? W tej skali to bardzo dawna historia. Jak dawna? 30 milionów lat temu. Dawna. Ale to tylko połowa osiągnięć Cuviera z tego jednego wykładu, bowiem nie poprzestał na anatomii porównawczej. Stwierdził dalej, że ponieważ ani inkognitum, ani mamuta nikt nigdy nie widział żywego, to muszą być to zagubione gatunki, jak pisał. W tym sensie, że kiedyś żyły na Ziemi, ale już nie żyją. A więc udowodnił, że gatunek może wymierać. I na tym samym wykładzie podwoił tę liczbę. A dopiero się rozkręcał. W ciągu kolejnych miesięcy na podstawie tylko rysunków stwierdził, że znalezione w Ameryce Południowej kości należą do wymarłego gatunku wielkiego leniwca, Megatherium, a dopiero co odkryty potwór z Maastricht nie jest dziwnym rekinem, ale czymś, co dziś nazywamy mozazaurem. Do 1800 roku Cuvier udowodnił istnienie 23 wymarłych gatunków, w tym tak dziwnych jak torbacz, który żył na terenie współczesnej Europy, czyli kontynentu, gdzie dzisiaj torbacze
wcale nie występują. W 1812 znano już 49 wymarłych gatunków, a Cuvier ciągle uważał, że to dopiero początek. I po raz kolejny miał rację, a wszystko zaczęło się od mamuta i mastodonta. A skoro już o tym mowa, to właśnie Cuvier nadał mastodontowi jego nazwę. Pochodzi ona od określeń kolejno-piersi i zębów. Guzki na zębach mastodonta zwyczajnie kojarzyły się badaczowi z kobiecymi piersiami albo sutkami. Spuszczając na tę ciekawostkę zasłonę milczenia, zastanówmy się, co można z tego kształtu zębów odczytać, wydedukować. No, najprawdopodobniej, jeżeli różniły się one od zębów mamuta czy słonia, to mastodont spożywał inny pokarm niż słonie i mamuty. I rzeczywiście dowody empiryczne to potwierdzają, bo jeżeli w jakimś okazie zachowała się treść żołądkowa, to zwykle zawierała ona gałązki choćby roślin iglastych. Kontynuując te porównania, to mastodont był nieco niższy i nieco dłuższy niż mamut. Jego kły były trochę krótsze i mniej zakrzywione, a kiedy do Europy dotarł pierwszy kompletny szkielet, to wystawca postanowił, że aby rozróżnić oba gatunki, należy kły mastodonta skierować w dół. Oczywiście błędnie i tak właściwie, jeżeli kiedyś będziecie w Muzeum Historii Naturalnej, to powinniście bez problemu rozróżnić oba gatunki, ale na podstawie zębów i tego wspomnianego wcześniej niemal ludzkiego, memicznego uśmiechu mastodonta. A w tym miejscu, skoro opowiadamy dzisiaj chociaż trochę o Cuvier, należy wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Zauważył on kolejną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, że im z głębszych warstw skalnych pochodziły znaleziska wymarłych zwierząt, tym mniej przypominały one współczesnie żyjące gatunki. To znaczy płytko położone skały zawierały skamieniałości niedźwiedzi jaskiniowych, mamutów, mastodontów, czyli organizmów, które są podobne do żyjących współcześnie. Ale głębiej można było odnaleźć świat, który był zdominowany przez stwory gadopodobne. I to właśnie jest ten kierunek życia. Można by pomyśleć, że Cuvier był naprawdę o krok od sformułowania podstaw teorii ewolucji, a w zasadzie formułował podstawy teorii ewolucji, tylko tak trochę nie wprost. Ale on się otwarcie sprzeciwiał jakimkolwiek koncepcjom naukowym, które zakładały, że gatunki mogą się na przestrzeni wieków zmieniać. W owym czasie głosił je niejaki Jean-Baptiste Lamarck, który w 1795 roku pomógł załatwić Cuvierowi pracę w stolicy. Uważał on na przykład, że ptaki wodne rozcapierzały palce, kiedy lądowały na wodzie i z tego powodu z czasem wyrosła im między nimi błona. Żyrafy wyciągały szyję po najwyżej rosnące liście i dlatego im się te szyje wydłużyły, a tak nabyte cechy można było przekazać potomstwu. Cuvier, jak już mówiłem, uznał jakąkolwiek koncepcję zmian za bezsensowną. Krytykował Lamarcka do śmierci i krok dalej, bowiem to właśnie na pogrzebie Lamarcka wygłosił mowę, w której objechał jego poglądy naukowe od góry do dołu. Za dowód tego, że to on ma rację, przyjął kota. Zdobył bowiem mumię egipskiego kota z czasów faraonów sprzed 3-4 tysięcy lat i po przeprowadzeniu jego sekcji uznał, że nic się nie różni, jeżeli chodzi o anatomię w stosunku do zwykłego dachowca, współczesnego Cuvierowi dachowca. No, niestety nie wiedział, że skala czasowa, którą obrał, była tak mikroskopijna, że szanse na jakiekolwiek zmiany ewolucyjne były bardzo, bardzo małe. Przynajmniej takie zmiany, które można by wychwycić dzięki anatomii porównawczej. Niemniej Cuvier wszelkie poglądy, które były prekursorami ewolucjonizmu, kategorycznie odrzucał. Ale jednocześnie nie proponował nic w zamian. Na koniec warto wspomnieć jeszcze o jednej dosyć istotnej w tym kontekście kwestii, a mianowicie dlaczego pomiędzy 13 a 10 tysiącami lat temu doszło do tego masowego wymierania? Dlaczego wymarła większość dużej fauny, większość dużych zwierząt, które wówczas żyły na Ziemi? No, splotło się to z dwoma czynnikami. Mianowicie do Ameryki Północnej dotarli pierwsi ludzie i zakończyła się epoka lodowcowa i właśnie te dwa czynniki najczęściej wymienia się jako przyczynę tego wymierania, natomiast badania pokazują, że nie tłumaczy to tego zjawiska. Nawet kiedy uwzględnimy je dwa jednocześnie i zwiększymy ich domniemaną skalę, ciągle nie mamy pełnego obrazu sytuacji, która jednak miała miejsce.
Nie stało się to co prawda z dnia na dzień, bo na odosobnionych syberyjskich wyspach populacje mamutów żyły na przykład jeszcze 4000 temu, a ostatnie osobniki umierały najprawdopodobniej 3,5 tysiąca lat temu, kiedy egipskie piramidy miały już za sobą stulecia istnienia. Współcześnie rozważa się nawet przywrócenie mamuta do życia na drodze modyfikacji genetycznej blisko spokrewnionych z nim słoni indyjskich, ale w tej sytuacji równie ważnym pytaniem, jak to zrobić, jest po co mielibyśmy to w ogóle robić. Do zobaczenia, do usłyszenia.